moi drodzy, dotarłem do Sarandy. Nie szukałem, szukałem hotelu, byłem w jednym, no ale pani mi powiedziała 45 euro, a bez śniadania 35, a jest to ten hotel umiejscowiony w trzeciej linii brzegowej, tam na wzgórku, więc podziękowałem, przyjechałem do sprawdzonego hotelu w pierwszej linii brzegowej. I jest pięknie. Tańsze hotele są tam, o tam daleko. Tylko że do centrum, no to jest 2 km z buta. A po co ja mam tam oszczędzać 5 euro, bo tyle bym zaoszczędził, jak mogę mieć w centrum. Przy deptaku. Z bardzo fajnymi ludźmi. Są to Albańczycy. Witają się z człowiekiem, słuchajcie, nie hajs, tylko serdecznie. Wyjściowa cena u recepcjonisty była wyższa. Ja mówię, gdzie są właściciele? A właściciele, wiecie co robili właściciele? Sprzątali pokoje. I taką Albanię ja pamiętam i teraz jeszcze w niewielu miejscach taka Albania jest, gdzie właściciele dbają o gości. To mi się podoba. Przywitali się serdecznie ze mną. Nie ma problemu. Jest niższa cena, bo jestem tu co roku. No więc, jakbym mógł zostawić gdzie indziej pieniądze? Zostawię u swoich. No a jak? Wyjście z hotelu prezentuje się tak. I od razu jesteśmy na deptaku. Idę teraz coś zjeść, przywitać się ze znajomymi. No i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj będziemy ogarniać. Trzeba oczywiście przejść się i zobaczyć, co się zmieniło i pokazać Wam, jak ceny i tak dalej. Takie rzeczy tylko w Albanii, w Sarandzie, w Gumavar. Tylko tutaj. Niezastąpiony człowiek. Jest tutaj zawsze. Thank you so much. Okay. Yeah, perfect. Very good. They are very good. They are. They come to be very good. W Sarandzie jest nieco cieplej. Mimo wszystko, jak zajdzie słonko, no to musiałem założyć bluzę. Ale w porównaniu do północy, czyli Golem i środkowej części Vlory, zdecydowanie tutaj jest cieplej. Być może góry to osłaniają, no i oczywiście wyspy otaczające Sarandę. Może loda? Sprośna propozycja. Ile kosztuje gałka? 150 leka. Jak zwykle na moim kanale z Albanii to muszą być piękne widoki, a jakże, przecież znam te wszystkie okolice, ale chcę Wam powiedzieć o rzeczach, które nawet przede mną są dziewczyny ze Szwajcarii, jeszcze wcześniej z Francji i tak sobie rozmawiamy, że Albania jest droga. Wszystkich tutaj zaskoczyło to, że Albania jest droga. Niestety, moi kochani, Albania pod względem cen już się skończyła. Bardzo niewielkie różnice są w tych cenach, zacierają się między
Unią Europejską a Albanią. To było do przewidzenia, zresztą ja już mówiłem we wcześniejszych latach, że widząc ten rozwój, widząc co tu się dzieje i podejście tych ludzi, to musi się skończyć ten raj albański. No i tak się stało. Zobaczcie, na tę plażę jest kompletnie pusta. W zasadzie nikogusio. A tutaj przygotowują się na sezon. Nawet osobny podest jeszcze przedłużają to. Schody są zrobione. No, będzie można poimprezować i wydać kupę hajsu. Ale zobaczcie, na taki kolor wody, na takie piękne widoki, no chyba warto zapłacić więcej za piwko i za obiad z takim widokiem. No i jeszcze w tym odcinku jesteśmy w Ksamilu. Czas zobaczyć, co w Ksamilu nowego słychać. A jednak słychać coś nowego, bo już zauważyłem, że jednej restauracji nie ma. A może do tej pójdziemy? Zobaczymy, jakie tu mają ceny. Co tu mają? Wejdźmy i zjedzmy, co? Takie są ceny. Grecka sałatka 450, taniej niż w Sarandzie i tam na północy. Pasta, peny 600. Co tu jeszcze mają? No to tak na ryby zaczynają się od 800. Oczywiście zajrzałem do znajomej restauracji. Trochęśmy pogadali. Bo jesteśmy w Ksamilu, jak już wspomniałem. Restauracja mojego znajomego jest wynajęta. Z oszaku przeszło na coś innego. Zmienia się. Cały czas Ksamil się zmienia. Ale nie idzie to w dobrym kierunku. Może wszyscy mi to powtarzają. Słuchajcie, to nie są moje marudy. To są opinie Albańczyków, właścicieli oraz... A gdzie sklep? Tu był sklep. Właścicieli oraz pracowników, z którymi rozmawiam. No to jeszcze trochę o leżakach, plażach. W tym sezonie jak to będzie wyglądało i jak to wyglądało w ubiegłym sezonie. Moi drodzy, koszt leżaka, jak jest taki top sezon, gdzie już wiecie, jest pod dach tych turystów, to dochodzi do 50 euro za set. Wybaczcie, ale mi się to w głowie nie mieści. W ogóle jeśli chodzi o Albanię. Dlatego mi się to nie mieści w głowie. No ale ja Wam pokazuję piękną Albanię, a teraz już drogą Albanię. Nadal piękną. Nie dla wszystkich oczywiście. Trochę się przejdźcie ze mną po tych plażach. To też czasami warto tak na luzie popatrzeć.
No i jeszcze Wam zrobię ujęcie, jak co roku, z August Beach. Ta plaża już też nie jest darmowa, jak sądzę, w sezonie, bo coś już tu powstało. Mocno jest wymyty brzeg. Tam również jakieś miejsca z beach barami, ale na pewno tutaj będzie bardziej spokojniej niż tam na Bora Bora i w tej okolicy. Jak rozmawiałem z tubylcami, Ksamil ciągle się zmienia, więc to, co było na sezon 23 na przykład, albo na 22, to plaże oczywiście pozostały, nie? Ale już miejsca się wynajmujący, ceny miejsca te zmieniają właścicieli, czasami też zmieniają i wygląd dopasowują wynajmujący do swoich jakichś tam preferencji. No tak to wygląda w Ksamilu. August Beach jeszcze dzika, ale w sezonie może być różnie. Może dzika nie być. Opowiem Wam o wynajęciu samochodu. W tym roku to jest Jetta. Bardzo dużo ich jeździ w tym roku, więc statek chyba ze Stanów przypłynął z jetami, ponieważ to jest amerykańska wersja. No i co? Zapłaciłem za niego 35 euro za dzień. Bez żadnych formalności, bez kaucji. Przychodzisz, chłop czeka na Ciebie, płacisz i to tyle. Ja Wam oczywiście jeszcze dogram, jak będę zdawał ten samochód, czy jakieś niespodzianki w tej kwestii były. Jeżeli potrzebujecie jakiś namiar, piszcie, odpowiem Wam, jak to załatwić i czy warto.